Was na moim kanale. Oczywiście zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, no i zostawić komentarz dla zasięgu. Obecnie jesteśmy na moim blogu. Oczywiście jak wejdziecie na stronę www.marekportwol.pl, wystarczy tutaj zeskrolować na sam dół i znajdziecie najnowsze artykuły. Ostatnio dodałem kilka artykułów, jeśli chodzi właśnie o testnety, o tego typu zadania, a aktualnie chciałbym się tutaj skupić głównie na Argent X, misję na Starknet, ponieważ tam pojawiła się informacja na Twitterze, że powinniśmy wykonać transakcję, jeśli chcemy brać udział właśnie w tej zabawie. Ja chcę i także Wam to tutaj pokażę, o co chodzi. Rozpisałem parę rzeczy tutaj na tym blogu z uwagi na to, że są duże opłaty na transakcjach właśnie, żeby przenieść środki z sieci na przykład RC20 lub Arbitrum na Starknet. No to znalazłem takie rozwiązanie, które jest trochę tańsze niż te poprzednie. Dużo się dzieje, także te opłaty są trochę wyższe. No i co my tutaj mamy? Zobaczcie. Mamy informację, że będzie 8-tygodniowa kampania i będzie do zdobycia 8 różnych NFT. No i pierwszy NFT jest do zdobycia i trzeba wykonać minimum jedną transakcję. Zaraz tu znajdziemy, gdzie to było. Minimum jedną transakcję między 1 kwietnia a 9 maja, także jeszcze trochę czasu jest. I tutaj pojawiła się informacja właśnie na Twitterze. Jeżeli klikniecie sobie tutaj w ten wpis, to znajdziecie więcej informacji na ten temat. Zobaczcie, tu przejdziemy do tego. Tutaj są po prostu informacje dotyczące tego wpisu. Jest informacja, co należy zrobić. No i najważniejsza informacja jest tutaj, czyli że powinna zostać wykonana transakcja między 1 kwietnia a 9 maja. No i to może być na przykład swap na portfelu Argent Wallet, albo może być jakiś tam DApp. Także my zrobimy swap, pokażę Wam jeszcze testnet, wymintuję też sobie nazwę na Starknet ID. Ona w tym momencie kosztuje około 16 czy 18 dolarów. Tego oczywiście nie każdy musi robić. Ja też zaznaczam, że nie jestem żadnym doradcą finansowym. Ja po prostu pokazuję Wam, co ja tutaj robię i w jaki sposób ja biorę udział w tego typu akcjach. A że jest możliwość otrzymania airdropu i może coś takiego się wydarzy, no to ja chcę się po prostu do tego przygotować. Wracamy na bloga. Tutaj macie takie podstawowe informacje. Tutaj jest menu. Zobaczcie, gdzie pobrać portfel. To jest w sumie jako pierwsze zadanie. Portfel należy pobrać, w sumie zainstalować na naszej przeglądarce z tej strony. Tutaj wystarczy przejść. Strona tutaj, zobaczcie, Argent X. Mamy możliwość pobrania tej aplikacji, tej wtyczki na Chrome i na Mozilla. Ja korzystam zazwyczaj z Chroma albo z Brave'a i to jest kompatybilne, więc można pobrać po prostu tutaj dla Chroma. To jest przeglądarka Brave, także widzicie, że u mnie się to normalnie wszystko ładnie zainstalowało. Przechodzimy z powrotem na bloga. Tutaj znajdziemy informację, co należy zrobić. Jeszcze raz wrócimy na Twittera, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Ogólnie tutaj na Argent X napisali, że należy zrobić jedną transakcję na portfelu Argent X na sieci Starknet, żeby po prostu się tutaj kwalifikować. Także to trzeba zrobić między 1 a 9 maja. No i tu jeszcze takie informacje znalazłem, że może być po prostu swap na Argent X, więc ja tego swapa zrobiłem, zamieniłem sobie Ethera na 10 dolarów i może też być tutaj na przykład głosowanie. Jest taka strona Dappland i tam można zagłosować, ocenić te aplikacje i też właśnie to tutaj dodałem na bloga. Więc tu macie informację, żeby zamienić sobie Ether na USDC. No i mamy też tutaj właśnie 3 aplikacje, które ja oceniłem. Wystarczy, że tu po prostu klikniecie i połączycie swój portfel Argent
No i tutaj widzicie, że ja już zagłosowałem. Jeżeli zagłosujecie na 5 gwiazdek, to pojawi się tutaj możliwość podpisania tej transakcji. Także my tą transakcję podpisujemy. Oczywiście można tutaj wrócić jeszcze Home i zagłosować sobie na te inne aplikacje. Oczywiście te aplikacje też można używać i kręcić sobie w tych aplikacjach na przykład transakcje, które już wcześniej kręciłem i gdzieś tam robiłem, żeby po prostu kwalifikować się na airdrop. Od czasu do czasu można wykręcić tam jakieś transakcje, ale oczywiście trzeba patrzeć na to fee. Zobaczcie, tych aplikacji jest tu sporo. LiarSwap to będziemy dzisiaj używać. Pokażę Wam, o co tam chodzi. Jest JediSwap, tu można jeszcze na to zagłosować. To też jest swap taki, że po prostu go gdzieś tam często używałem. No i to można wrócić, zagłosować tutaj na jeden lub kilka tych po prostu aplikacji. I to by było tyle, jeśli chodzi właśnie o to. Ale żeby to zrobić, to powinniśmy mieć środki na portfelu. Więc dla osób, które nie posiadają tych środków, jest informacja, jak pozyskać takie środki. Oczywiście część z Was ma środki już na MetaMasku, ma środki na Argent Wallet, ponieważ robiło to wcześniej, lub na przykład ma Ether na giełdzie. Jest tutaj możliwość zakupu środków bezpośrednio na portfel Argent. Wystarczy po prostu kliknąć tutaj Add Funds. No i mamy tutaj możliwość kupienia poprzez Ramp albo Bankste. Jest możliwość użycia Bridge'u, tak jak widzicie, albo do otrzymania środków od innych użytkowników. O, jeszcze tutaj jest z giełdy. Klikniemy to pojawi się LiarSwap. Dokładnie, to Wam też pokażę, jak to działa. Ale jeszcze raz wrócimy tutaj, Add Funds i damy na przykład użycie Bridge'a. No i mamy dwa bridge'e. Mamy Stargate, no i mamy Orbiter. Jeżeli chodzi o Orbiter, to w tym momencie on jest wyłączony, nie działa bridge'owanie środków. Jest tam Maintrains, także nie prześlemy tych środków z innej sieci, czy tam ERC20, czy z Arbitrum na Starknet. No niestety, to była dość tania opcja. Możemy to zrobić za pomocą oficjalnego bridge'a Stargate, czy Starknet tutaj, tylko że w tym momencie opłaty transakcyjne są tutaj naprawdę bardzo wysokie i Wam pokażę. Jeżeli chcecie przesłać środki z Ethera na Starknet, czyli z sieci ERC20, powiedzmy ja tutaj wpiszę 001, no to pojawi się nam informacja, że koszt tej transakcji to jest około 27 do 30 nawet kilku dolarów. Także no moim zdaniem to jest totalnie bez sensu, jeśli są tańsze opcje do wykorzystania. I teraz to zamykamy. Przechodzimy tutaj. Ktoś jeszcze chciał tutaj przesłać środki tym Stargate'em, oficjalnym bridge'em, no to z innej sieci, zobaczcie, na przykład z Arbitrum, to każe Wam przejść na Orbiter. No a ten Orbiter nie działa. Wracamy na blog, no i tutaj macie informacje właśnie o tych możliwościach, że można to zrobić przez Orbiter, ale musisz sprawdzić, czy działa. No w tym momencie nie działa. Tu jest oficjalny bridge, który jest bardzo drogi. Jeżeli chodzi o Rango, tutaj też można zrobić, ale Rango też korzysta z Orbitera. Jeżeli przejdziemy na przykład na Rango, połączymy nasz portfel tutaj, MetaMask, połączymy Argent Wallet i będziemy chcieli przesłać tutaj środki, zobaczcie, z sieci Ethereum na Starknet i znowu zrobimy 001, no to widzicie, że tutaj nie ma możliwości przesłania tych środków, a to dlatego, że Rango korzysta też właśnie z Orbitera. Jedyną taką najtańszą opcją, jaką znalazłem na ten moment, jest właśnie ten LiarSwap. Aplikacja, która umożliwia właśnie przenoszenie środków. Mamy możliwość przenoszenia środków on-ramp, off-ramp i cross-chain. I to też jest nowość. Wcześniej było tylko właśnie możliwością przenoszenia tych środków pomiędzy giełdami. No i tu wystarczy po prostu wybrać, którą opcję chcecie. On-ramp to tu macie giełdę i macie też sieć i Was po prostu przenosi na jakiś tam adres z giełdy. Off-ramp, czyli tutaj wybieramy network, wybieramy z której sieci chcemy wysłać środki i wybieramy na którą giełdę.
no to już jest takie narzędzie naprawdę, jakby ktoś nie ogarniał tych sieci, aczkolwiek raczej radzę Wam się tego wszystkiego nauczyć i nie uzależniałbym się od tego typu narzędzi, aczkolwiek fajnie, że takie narzędzie po prostu jest. No i mamy cross-chain, to nas najbardziej tutaj interesuje. Tu oczywiście wybieramy sieć, z której chcemy wysłać środki. Najtaniej wychodzi z Arbitrum One, więc jeśli macie środki na Arbitrum, to po prostu wybieracie to. Jest jeszcze opcja Optimizm, albo na przykład jak tutaj widzicie, ostatnio robiliśmy jakieś transakcje właśnie na Arbitrum Nova, czy może macie Ether na Poligonie. Sprawdzimy z ciekawości, jakie tam będzie fee, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda na Arbitrum One. Czyli klikamy Arbitrum One, wybieramy sieć, na którą chcemy wysłać te środki, czyli nas interesuje Starknet. Wybieramy kwotę, która nas interesuje. Na przykład ja chciałem wysłać 0,1 Ethera. Żeby to zrobić, tutaj podajemy adres, na który chcemy wysłać te środki. Ja zaraz tutaj wkleję i Wam pokażę. Mam adres, mam to adres z właśnie portfela Argent X. No i dajemy swap now, ale tutaj też możemy sobie podejrzeć koszty. Teraz zobaczcie, Layer Swap Fee to jest 0,014. No i w tym momencie, jak zobaczymy, ile kosztuje Ether, no to mamy 0,0014. Ether kosztuje $1876. Zdajemy 1876. No to jest 2,60. Więc to jest naprawdę tanio. I jak ja robiłem te transakcje na drugim portfelu, no to transakcyjne fee jako sieć wyszło $20, a tu płacimy tylko 2,60. No i oczywiście klikamy swap i poprosi nas o wysłanie środków i potwierdzenie tej transakcji. Ja już tego tutaj nie będę robić, ale klikamy confirm, łączymy nawet nasz portfel tutaj, jeśli chodzi o MetaMask. Jeżeli to nie jest MetaMask, to wysyłamy po prostu środki bezpośrednio na ten adres. Tu oczywiście też trzeba zaznaczyć, czy jesteś właścicielem tego adresu i najlepiej jest to robić z MetaMask. Czyli jeżeli macie środki na giełdzie, to najpierw wypłaćcie sobie Ether na swój MetaMask na sieć Arbitrum, a potem MetaMaskiem tutaj można zrobić te transakcje. No bo jeśli coś nie wyjdzie, jeśli by był jakiś błąd lub coś nie tak, to można tutaj bez problemu do supportu później pisać. Zobaczcie, pojawi nam się tutaj takie okienko i to wyprostować, ale musicie mieć dostęp do swojego adresu, a jeżeli nie będziecie mieli dostępu do tego adresu, bo będzie to adres z giełdy, no to tutaj może pojawić się jakiś problem. Także ja tutaj przestrzegam, żeby najlepiej te transakcje wykonywać bezpośrednio ze swojego portfela na sieci Arbitrum. Teraz wrócimy z powrotem i sprawdzimy z ciekawości, ile będzie te fee kosztować, jeśli chodzi o inną sieć. Wybierzemy jeszcze raz, wybierzemy tutaj na przykład zamiast Arbitrum to Optimizm, sieć Starknet, znowu 0,1 Ethera, znowu trzeba podać adres i znowu mamy bardzo podobne fee, czyli około 3 do 5 dolarów. Także widzicie, jest to najtańsza opcja, jaką na ten moment znalazłem. Wracamy na bloga. Jak już dodamy środki, to środki oczywiście pojawią się na naszym saldzie. Tutaj widzicie też historię, ile mnie to kosztowało. Czyli tak jak tam wcześniej widzieliście 0,0015, czyli tak naprawdę do 5 dolarów. No i te środki na moim portfelu znalazły się średnio po 15-20 minutach, także tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to też trwa. No i kolejnym krokiem, co możecie zrobić, to zanim otrzymacie te środki, możecie przełączyć się na sieć testnetową i pobawić się tutaj przez te 15-20 minut z testnetem, no i później wrócić znowu na portfel i zrobić już te transakcje na mainnecie, czyli tak jak mówiłem, zrobić tutaj transakcję swap na portfelu, czyli zamienić sobie Ether na USDC i wykonać tutaj te
potwierdzenia, czyli te ratingi. No ale ja Wam jeszcze tutaj pokażę ten testnet. Jak przejdziemy do tego testnetu, to należy mieć środki testnetowe. Kolejny problem dla niektórych, którzy dopiero będą to robić, ale to żaden problem. Można to bez większego wysiłku pozyskać. Można sobie wykopać te środki. Tutaj jest pierwsza rzecz, czyli można to wykopać. Wystarczy, że po prostu przejdziesz na tą stronę, wpiszesz tutaj swój adres, zatwierdzisz captcha i dasz. Jak to klikniesz, to za jakiś czas trochę nakopiesz tych środków. Pierwsza opcja. Druga opcja jest tutaj, czyli faucet. Można pobrać sobie testnetowe tokeny, aczkolwiek jeżeli chodzi o to, to oczywiście trzeba tutaj podać swój adres i wypełnić tutaj captcha, kliknąć send request, tylko tych tokenów zazwyczaj dostajemy mało. No i taką ostatnią opcją, chyba najlepszą, jest po prostu kupić te testnetowe tokeny. Można to zrobić tutaj na tej stronie. Zobaczcie, już Wam pokażę. Strona wygląda w ten sposób. Łączymy też z nią swój portfel. Mamy wybór tutaj tokenów. Zobaczcie, ja tutaj mam tokeny na różnych sieciach. Oczywiście jak już mieliśmy etery na Arbitrum, no to sobie możemy okupić za te etery z Arbitrum. Czyli więc wybieramy Arbitrum, wybieramy na przykład 0001, to zaraz Wam powiem ile to jest dokładnie, 0.123 jedyneczka razy 1000, nawet $900, no to jakieś 20 centów. Czyli zobaczcie, można za 20 centów po sieci Arbitrum kupić ponad 1 Gorli. Klikamy oczywiście transfer, tu jest. Akurat ja muszę przełączyć sieć. Jeszcze raz klikamy transfer. Mamy price change. Trzeba dać tutaj większe slipperage, czyli możemy dać na przykład tutaj 10%. Damy 7. Mamy 7%. Wybieramy to. Klikamy transfer. Za którymś razem nam się zrobiło, więc za w sumie gas fee 38 centów i tutaj $28 będziemy mieli trochę tych testowych tokenów. Także czasami zobaczcie, pojawia się tutaj błąd, ale to nie problem. Trzeba próbować do skutku, żeby po prostu pozyskać te tokeny. Tu można zwiększyć sobie fee. Ja zostawię te 5. No i jeszcze raz spróbujemy, zobaczcie. O, pojawia się po prostu ta informacja. Za $28 można kupić te etery. Można oczywiście kupić tego mniej, nie musicie mieć tego jedną sztukę. Możecie mieć na przykład za 0,1, to jest 0,13, to jest mało, ale 0,05 no to już pół tego testowego etera można sobie kupić. I zobaczymy ile to wyjdzie. Mamy tutaj dolar. Za dolar pół etera testowego i tym już można się pobawić. Także jest taka opcja dla Was. Ja nie kupuję, bo mam. O, jest jeszcze możliwość sprzedania tych tokenów. Not enough for native gas. Ale to nie wiem, widzicie, nie działa, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tu jest oczywiście też informacja, jak to działa. Można sobie poczytać, jeśli ktoś to ogarnia. No ale tu jest bridge. Także jak ktoś potrzebuje na już, nie ma czasu czekać i z tych kraników walczyć z kranikami, a widzicie, nie zawsze jest ten czas na to, by to sobie nazbierać, nakopać. Jeśli chodzi o niektóre akcje, tutaj mamy czas do 6 maja, więc trzeba się śpieszyć. No jest opcja zakupu za dolara, kupujemy sobie te etery. Wracamy z powrotem. Już mamy te etery testowe na sieci Gorli, to teraz należy je przenieść na sieć Starknet, a robimy to bridge'em. Tu jest bridge, czyli Gorli Metamask na Starknet. Tutaj macie też zaznaczone. Klikamy, przechodzimy na bridge. No i tu łączymy nasz portfel. Oczywiście musi być Metamask połączony na sieć Gorli, czyli tutaj wybieramy Gorli. Jeżeli chodzi o Argent Wallet, to musi być testnet. Widzicie, ja nie mam testnetowych. Daję Connect, czyli łączymy tutaj Starknet Wallet, Metamask. No i na Metamasku mam 0,4
etery, te właśnie testnetowe. A zresztą ja chyba sobie kupię trochę tych eterów, żeby mieć na zapas. Spróbujemy, jak to działa, to kupimy. Czyli weźmiemy Arbitrum, weźmiemy 0,01, kupimy 1,32, a co? To jeszcze raz to tylko zmienię. Kupimy za $1,28, zobaczymy, jak to szybko działa. Tutaj jest błąd, czyli będzie trzeba prawdopodobnie zwiększyć fee. Damy market, damy duże fee, czyli wyjdzie tyle. Zobaczymy, czy to przejdzie. No też jest, widzicie, jakiś problem z tym po prostu. No, trzeba powalczyć, dlatego często trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość i wcześniej zadbać o te inne rzeczy, żeby mieć po prostu te tokeny. Można było tu nakopać. No tu jest problem, także ja spróbuję jeszcze parę razy. Jeśli mi nie wyjdzie, no to ja i tak tam mam te tokeny. Mogę dać jeszcze tutaj zaawansowane. W tych zaawansowanych tutaj na dole macie gas limit. Edytujemy. No i tu mi ekipa mówiła, żeby zmienić to na 35. Także wklejam tutaj i wrzucam 35 i mamy tutaj, no jeszcze raz, 35 i 2,450. Zapisujemy. No i mamy tutaj 89 centów, $1,50, czyli to będzie około $2 i dajemy potwierdź i zobaczymy, czy to przejdzie. No i tutaj try a higher slippage, czyli tutaj jest po prostu jeszcze możliwość, że trzeba zwiększyć slippage, czyli zwiększamy do 7%, tak jak to było wcześniej. Cyk, transfer, jeszcze raz, market, zaawansowane, edytujemy to, wrzucamy tutaj, zamieniamy 20 na 35, zapisz, potwierdź, no i czekamy na tą transakcję. No i znowu nie, 10%. No człowiek musi tutaj powalczyć. Mamy 10%. Jeszcze raz. Tutaj. Edytuj. 35. Zapisz. Potwierdź. No i zobaczcie, w końcu poszło. Przy 10% slippage to czekamy na te tokeny teraz. Widzicie. Arbitrum Goerli 4 minuty 30 sekund. Także czekamy, aż to przejdzie. Została wykonana poprawnie. Zobaczcie, jest tutaj complete. Tu już widać saldo, że mam 1,8 Ethera testowego, także wszystko sprawnie podziałało. Trzeba było po prostu trochę powalczyć z tym bridge'em, czyli żeby zamienić tutaj, to pamiętajcie dać minimum tamtej 7-10 fee. To slippage tolerance, to jest tak dokładnie poślizg ceny i wtedy bez problemu powinno to chodzić. No i teraz ostatni krok, żeby przenieść te środki już na sieć Starknet, no to ten bridge. Czyli jeszcze raz, na blogu znajdziecie link do tego bridge'a. Ten bridge jest tutaj. Łączymy się siecią Goerli. Zarówno na MetaMasku musimy mieć sieć Goerli, jak i sieć testową na Argent Wallet. Więc jeszcze raz sprawdzamy. Testnet na Argent Wallet jest, saldo 0. MetaMask, mamy Goerli, to 1,80 Ethera. Także teraz trzeba to jeszcze najlepiej odświeżyć, bo tutaj się saldo nie zmieniło. Więc jeszcze raz łączymy po kolei, żeby nie było jakiegoś problemu. Widzicie, wrzucamy tutaj, że wrzucimy tam 0,2. 0,2 Ethera przerzucimy sobie na Starknet. Dajemy transfer. Pojawia nam się informacja z MetaMasku. Po prostu musimy zatwierdzić. W ogóle fee jest tak, jakby było faktycznie na sieci Ether. No dziwne, że po prostu takie duże fee jest nawet tutaj. Ale wrzucamy te 0,2 Ethera. Więc tak jak mówię, no trzeba mieć trochę więcej tych Goerli nakopanych, no bo tu samo fee wyjdzie 0,02. Potwierdzamy.
i czekamy, aż ta transakcja zostanie wykonana. Także damy temu chwilę i zaraz do Was wracam. Transakcja została wykonana, można to zamknąć tutaj, ale tu zobaczymy na wallecie, czy jest tak. Zobaczcie, jest tutaj 0,2 Ethera. Także kolejnym krokiem jest już przejście do robienia quizów na testnecie. Wracamy na bloga, tutaj wchodzimy na tą stronę Odyssey Starknet ID, łączymy nasz portfel, jeszcze raz wszystko po kolei. Pierwszym krokiem jest wymintowanie tutaj NFT-ka, czyli klikamy sobie Start i dajemy Confirm. Mintujemy właśnie tego NFT-ka. Oczywiście tutaj trzeba poczekać. No i teraz zobaczcie, tutaj też jest informacja o VC-cie. Można przejść tu i spróbować też odebrać jeszcze sobie dodatkowo w międzyczasie. No ale ja już to mam, ja mam tokeny, więc jest po prostu git. Tu po prostu czekam na to. Mam informację, że nie mam wystarczająco ETH, żeby pokryć to fee, no ale przecież kliknąłem i jest received, więc klikamy dalej, odświeżamy, łączymy portfel i tutaj powinien się nam pojawić ptaszek. Na razie się jeszcze nic nie pojawiło, no bo tu transakcja jeszcze trwa, mamy mint. Transakcja po prostu trwa, tak jak widzicie. Czekamy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość z tymi testnetami. Co jakiś czas można odświeżyć, sprawdzić, czy to po prostu będzie grać. Tu w ogóle jest informacja, że nie mam portfela Starknet, więc ja po prostu zamykam, wchodzę jeszcze raz na bloga, przechodzę tu, daję quest, connect, no i już mamy, zobaczcie, level 1 wymintowane. Kolejnym krokiem jest tutaj quiz. No i mamy tutaj quiza. Dajemy start, no i tu mamy po kolei odpowiedzi. Można się oczywiście posiłkować tymi odpowiedziami tutaj. I klikamy to. Dajemy check. Kolejną odpowiedź mamy tutaj, czyli pierwsza i ostatnia. Wybieramy pierwszą i ostatnią. Dajemy check. Kolejna odpowiedź mamy tutaj ostatnia, później będzie pierwsza, czyli tutaj jest ostatnia, potem jest pierwsza. Klikamy kolejne, no i no, czyli dwa razy nie. Klikamy nie, check, klikamy nie, check. Dajemy validate, podpisujemy tą transakcję. Oczywiście będzie trzeba poczekać, aż to wszystko zostanie przetworzone, bo niestety te transakcje na Starknecie, na zwykłym Starknecie, jak i na tym testowym, troszkę tutaj zajmują, więc tu ta transakcja zostanie wykonana, więc dajemy temu chwilę, odświeżamy po prostu tutaj sobie stronę co jakiś czas, no i przejdziemy do mintowania naszego ID. Tutaj można się sobie wymintować ID testnetowe, a ja też mam wymintowane takie ID na mainnecie, tylko te na mainnecie kosztuje, tak jak już gdzieś wspominałem, $18, więc jeśli Wam to nie jest potrzebne, to raczej nie trzeba tego robić, ale ja sobie wymintowałem, bo po prostu ja lubię takie rzeczy zbierać. No nic, mamy received. Zamykamy, odświeżamy, zobaczymy, czy ta transakcja przeszła. Mamy level 1, quiz jeszcze nie został zatwierdzony, więc trzeba się jeszcze chwilę uzbroić w cierpliwość. Na Argent Wallet można sobie jeszcze sprawdzić tu i pojawią się nam właśnie NFT-ki. Tu mamy ten pierwszy quest, tu też się pojawi te nasze ID. Tu już mamy ptaszka, jak widać. Klikamy Start. Klikamy tutaj, żeby wymintować Identity. Przechodzi nam na kolejną stronę. Włączymy tutaj portfel. Klikamy Connect. Wybieramy na przykład nazwę Hajsoholicy. Sprawdzamy, czy jest dostępna. Wybieramy na jaki czas, na 1 rok, zapłacimy 0,009, czyli tak samo jak na mainnecie, ale to są wszystko testnetowe tokeny, więc klikamy tutaj zarejestruj.
Potwierdzamy tą transakcję. Później będziemy mogli też podpiąć do tej domeny Twittera, będziemy mogli podpiąć Discorda, też Wam zaraz to pokażę, jak to zrobić. Tutaj trzeba zaczekać, aż to zostanie najpierw wszystko wymintowane. No i w ogóle po chwili pojawi nam się tutaj nazwa, już nie będzie adresu, będzie po prostu to, co wybraliśmy. My powinniśmy przyjść tutaj w Identity, kliknąć to, potwierdzić i będziemy mogli ustawić resztę tutaj rzeczy, ale tak jak mówię, najpierw trzeba to potwierdzić i zaczekać, aż te transakcje zostaną przetworzone. Więc tu zrobiliśmy to, no i czekamy. Następnym krokiem będzie podpięcie Twittera i podpięcie Discorda. No i finalnie, jak podepniemy tego Twittera, Discorda, wykonamy te wszystkie tutaj quizy, bo to też jest ważne, żeby tutaj wykonać te wszystkie zadania. O, znów nie mam tutaj Starknet, jeszcze raz zrobimy. Jak takie coś się pojawia, to po prostu wystarczy jeszcze raz wejść tutaj i kliknąć Quest i podpiąć portfel. Tu jeszcze trzeba zaczekać. No i po kolei robicie każde z tych zadań, dochodzicie do jakiegoś tam levelu, no i później na sam koniec otrzymacie właśnie rolę OG na ich Discordzie. Tak. Już ta transakcja została wykonana, to w portfelu pojawi się tutaj kolejny NFT. Zobaczcie, Starknet ID. Mam akurat dwa. Coś się stało i wymintowało mi dwa te Starknetowe rzeczy. No ale luźno. Przechodzimy tu, klikamy z powrotem tutaj Start. Trzeba po prostu tutaj wziąć i go wybrać. To jest on. Klikamy i dajemy Confirm. No i też trzeba oczywiście poczekać. Tutaj jest możliwość też Open in Voyager, czyli jeśli tu otworzymy, no to pojawi nam się ta strona, gdzie tak naprawdę mamy możliwość podejrzenia transakcji, która jest tutaj wykonywana. No i zobaczcie, to tutaj się kręci, jest pending, później będą jeszcze accepted na L2 i później L1. Także to musi się tutaj wszystko przemielić. Jak to się przemieli, będzie można przejść do kolejnych rzeczy. Zobaczcie, complete, dajmy done. Kolejnym krokiem level 3. Kolejnym krokiem jest po prostu tutaj Twitter. Mamy to tutaj. Włączymy portfel. Klikamy jeszcze raz. A już prawie to miałem. Jeszcze raz. Connect. Zweryfikuj. O i teraz jest OK. Klikamy potwierdź. No i oczywiście znów trzeba czekać. Także ja poczekam i zaraz dogram Wam resztę. Do zweryfikowanego z powrotem. No i to by było tyle. My tu klikamy OK, dajemy validate, czekamy aż to zostanie potwierdzone, klikamy potwierdź. No i tutaj kolejna akcja zostanie po prostu nam zaliczona. Mamy tutaj follow, ja już to zrobiłem, widzicie? Teraz mamy tutaj damy minus. Trzeba kliknąć to, kupić domenę, czyli dajemy start, buy a Stark domain on Starknet ID and click OK. No już kupiliśmy, więc po prostu dajemy dalej, zatwierdzamy to. Później mamy awatara do zrobienia. Klikamy tu, klikamy tutaj. No i trzeba zmienić awatara, czyli znów otwieramy to, łączymy tutaj. W sumie mamy awatar, także OK, validate, klikamy dalej i zobaczymy, czy to przejdzie. Tutaj mamy te NFT-ki, może faktycznie to jest Starknet ID NFT i tu jest jakiś awatar, nie wiem, zobaczymy, czy to przejdzie z ciekawości. Czekamy, aż to zostanie zatwierdzone. No i czekamy, aż się odblokują dwa ostatnie levele. Ostatnie levele tutaj odblokowane. Mamy tweet, czyli
Robimy tweeta. Tweetujemy. Wracamy. Dajemy OK. Validate. Potwierdzamy tą transakcję. A, tutaj jeszcze trzeba się tutaj zepsuło. No tak, follow. OK. Wszystko jest good. Klikamy dalej. Zostało potwierdzone. No i mamy ostatnie zadanie. Mamy tutaj. No i jak ja to mam zrobić tu? Jeszcze raz się wyłączę, podłączę. No trochę to zajmuje. View more. Up domain. No nie. Chyba jest OK. Chyba jest po prostu ustawiona, bo tu mam nazwę Hajsocholicy. No dodajemy OK. I ostatnie zadanie sprawdzamy, czy nam zaliczy. Dajemy confirm. Czekamy na to. No i zobaczymy, czy uda się odebrać rolę OG na Discordzie. No trochę to trwa, niestety. Przebrnęliśmy przez to wszystko. Zobaczcie, fee zostało tutaj zabrane. Transakcja jest w toku. Zaraz będzie pewnie complete. No i zobaczymy, co to się udało nam tutaj zwojować przez te dzisiejsze testnetowanie tego wszystkiego. Ogólnie przez to wszystko, że tutaj walczę z tym testnetem, no to pamiętajcie, żeby zrobić sobie w końcu tą transakcję. To jest akurat najważniejsze, więc zróbcie po prostu tą transakcję na main wallecie. A to tak naprawdę jest jako dodatek, jako zabawa. Tu wyłączymy, poczekamy jeszcze chwilę. O, wskoczyło, więc finalnie możemy odświeżyć. Podłączyć jeszcze raz portfel. Mamy 9 level. Dostań rolę na Twitterze. Klikamy. No i zobaczcie. You have been granted the Odyssey OG role Hajsocholicy. Czyli mamy OG. Wchodzimy na Discorda. Zobaczymy, czy faktycznie dostaliśmy tutaj rolę OG. Wpisujemy tutaj GM, mamy Hajsocholicy. Patrzymy, czy mamy rolę OG. Tribe OG. No dokładnie, zobaczcie, wszystko się zgadza, także przebrnęliśmy przez to. Dzięki Wam wszystkim za uwagę, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie fajny komentarz dla zasięgu, kliknijcie sobie dzwoneczek, no i lecimy dalej z tymi materiałami. Cześć!